Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Renault Espace. Chociaż lepiej by było, jakbym powiedział, do testu Renault Grand Australa. Bowiem nowy Espace to już nie jest minivan, tylko SUV, czy tam crossoverovan, czy jak to tam można nazwać. Ale to nie jest szok, bowiem już poprzedni Espace, czyli piąta generacja, zaprezentowana w 2014 roku, była właśnie takim crossoverowanym. Więc i nowa generacja, no też taka jest. Niestety taka jest, bo Espace to legenda na rynku minivanów. To pierwszy minivan w Europie, jaki został zaprezentowany i od razu stał się hitem. Został pokochany za swoją przestrzeń i uniwersalność. Dzisiaj niestety najważniejsza jest moda i wygląd. Dlatego też znowu Espace jest crossoverem. Crossoverem, który wygląda właśnie jak wspomniany na początku Austral. Ba, jak odbierałem auto, to byłem pewny, że pomyliłem się i biorę Australa. Dopiero jak zobaczyłem tylną część auta, to zrozumiałem, że jednak to coś innego. Coś dłuższego. Espace w porównaniu do Australa jest o 21 cm dłuższy i ma teraz 4722 mm długości. Co ciekawe, również szerokość jest nieco większa i Espace jest o 2 cm szerszy. Rozstaw osi jest o 7 cm większy, a wysokość i prześwit, który wynosi 18 cm, jest dokładnie taki sam w obu samochodach. I oba auta moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. Poważnie, Espace, zwłaszcza w takiej konfiguracji, czyli matowy, szary lakier oraz ładne 20-calowe aluminiowe koła, prezentują się znakomicie. Od profilu jedynie nieco razi ten nieco za długi tyłek, ale to jest szczegół. Espace jest bardzo ładnym autem. Zwłaszcza światła z wzorem charakterystycznym dla nowych Renault mogą się podobać. No i świecą one świetnie w nocy. Podoba mi się też to, że nie ma atrap wydechów, a wydech jest schowany po prostu pod zderzakiem. I co ciekawe, niesamowicie dobrze brzmi, ale to pokażę później. Teraz powinienem pokazać te atrapy tutaj z tyłu, ale niestety zapomniałem nagrać przebitkę z tym, więc tylko o tym powiem. Powiem i pokażę za to piano black na zewnątrz auta. No to nie jest dobry pomysł. Zapraszam do bagażnika. Espace może występować zarówno w 5, jak i 7-osobowej odmianie. Jednak ja mam tą pierwszą. W związku z tym mamy większą pojemność bagażnika, bowiem maksymalnie może on mieć 777 litrów, czyli o 100 litrów więcej niż w opcji 7-osobowej. I ta wartość 777 jest wtedy, kiedy przesuniemy kanapę maksymalnie do przodu. Tak, Espace ma taką funkcję i kanapę można przesuwać w zakresie aż do 22 cm. To jest świetne. Co prawda podróżować w takim ustawieniu ja bym nie mógł, ale zawsze można przecież mniej przesunąć. Minimalna pojemność bagażnika dla odmiany 5-osobowej to 581 litrów, co mnie lekko zaskoczyło, bo kufer wygląda na znacznie większy. Zwłaszcza, że pod podłogą jest organizer, który można wywalić i wtedy naprawdę jest tutaj bardzo duży bagażnik. A kufer może być jeszcze większy, bo z poziomu bagażnika możemy położyć oparcia tylnej kanapy. Szkoda tylko, że jak widzicie, mamy wtedy wielki uskok i brak płaskiej powierzchni. W takim aucie tu powinna być idealnie płaska podłoga, zwłaszcza, że poprzednik właśnie taką miał. W kufrze znalazłem też 2 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę oraz miejsca na napoje. Tak, w odmianie 5-osobowej te miejsca na napoje są niepotrzebne, ale jak widać producent ma taki sam tył dla 7, jak i 5-osobowej odmiany. Wskakujemy więc na tył. Tutaj już duży plus na starcie, drzwi się otwierają bardzo szeroko, przez co mamy świetny dostęp na tył. Należy jedynie uważać na wąskich parkingach, bo zasięg drzwi jest duży, więc łatwo coś uszkodzić. Tak jak już pokazywałem, kanapa jest przesuwna oraz ma regulowane oparcie, za co ogromny plus. Miejsca również jest mnóstwo, zwłaszcza jak mam odsuniętą kanapę maksymalnie do tyłu. Ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam dużo wolnej przestrzeni. Z tyłu mamy też podłokietnik, który niestety od razu tworzy dziurę do bagażnika, co moim zdaniem jest wadą, bo rzeczy z kufra mogą nam wpaść do kabiny. Szkoda też, że z tyłu nie ma 3 izofixów, są tylko 2 na skrajnych fotelach. Są też oddzielne nawiewy, złącza USB, czy ja miałem opcjonalne, nakładane na mocowanie od zagłówka, miejsce na tablet czy tam na komputer oraz wieszak na ubranie. Szkoda tylko, że ten otwierany stoliczek trzeszczy podczas jazdy. To już wolałem te stoliczki, które były kiedyś w oparciach foteli. Espace ma też lusterko do doglądania drugiego i trzeciego rzędu, a także możemy mieć szklany dach i to bez rolety. Niestety jeździłem w zimie i słońca było bardzo mało, więc nie wiem jak to się sprawdza bez rolety. U innych producentów nagrzewa się i ogólnie średnio się sprawdza.
Wskakujemy więc naprzód. Tutaj w opcji fotel może być w pełni elektryczny, z funkcją podgrzewania oraz nawet masażu. Fotele są w miarę wygodne i nieźle sprawdzają się w dalekie trasy, a jedyne czego mi brakowało to nieco lepszego utrzymania bocznego i delikatnie dłuższego siedziska. Z drugiej strony auto w ogóle nie nastraja do szybszej jazdy po zakrętach, więc lepsze trzymanie boczne no tutaj raczej nie ma znaczenia. Fotel jest wygodny i taki ma być. Plus za to, że fotel pasażera z przodu ma złącze Isofix. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Na deskę, która jest dokładnie taka sama jak w Australu i niemal taka sama jak w Renault Megane. Renault stawia teraz na 2 tablety, jeden poziomo, a drugi pionowo oraz na za dużo wajch po prawej stronie kierownicy. I oba tablety pracują na systemie operacyjnym od Google'a, na Androidzie, dokładnie to na wersji 10. Wiem, że już są dużo nowsze kompilacje, ale skoro ta działa sprawnie, to nie widzę sensu jej zmieniać. No chyba, że wychodzą jakieś łatki bezpieczeństwa, które dla 10 nie wychodzą, ale tego nie wiem. Jak widzicie, ekran działa bardzo dobrze, szybko i płynnie. Opóźnienie, jak jest, to jest dosłownie minimalne. Grafiki są bardzo ładne, a obsługa, no średnia. Średnia to znaczy początkowo nieco skomplikowana, ale dość szybko się jej uczymy. Miło też, że do klimatyzacji mamy fizyczne przyciski pod ekranem. Tak powinno być zawsze. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają kilka widoków i kilka kolorów w zależności od trybu jazdy. Co ciekawe, kolor zmienia się na zegarach, ale też na przycisku od zmiany trybów jazdy, co jest takim miłym detalem. W takim razie sprawdźmy spasowanie. Jak słyszeliście, jest kilka elementów, które skrzypią pod mocniejszym naciskiem, a także jest piano black. W ogóle ekrany bardzo szybko łapią kurz i się palcują, no to słabo wygląda. Materiały, no też są dość przeciętne. Słabo nie wyglądają schowki, bo tych jest naprawdę bardzo dużo. Chociaż wciąż nie wiem, po co aż tak duża wajcha do przesuwania schowka. Dobra, to zaglądamy pod maskę. Niestety, tutaj w nowym S-Pass nie mamy wyboru i tu jest tylko jeden silnik, jakim jest benzynowe, uturbione, mocarne, 3-cylindrowe 1.2 o mocy 130 koni. Ale spokojnie, to jest hybryda i nie plug-in, tylko taka klasyczna, więc do tego mamy silnik elektryczny o mocy 68 koni oraz generator o mocy 34 koni. Łączna moc układu to 199 koni, czyli całkiem ładny wynik. Szkoda tylko, że silnik spalinowy czasami pracuje tak, jakby miał się zaraz rozpaść. Poważnie, raz na jakiś czas silnik odpala się i wchodzi w taki oto brzydki rytm. A żeby było śmieszniej, wydech pięknie brzmi. Posłuchajcie sami. Prawda, że nieźle? Brzmi jak jakiś sportowy samochód. Niestety, ale ta kultura pracy silnika spalinowego dość mocno przeszkadza podczas jazdy, bowiem w S-Pass hybryda jest dość specyficzna. Auto dość długo jedzie na silniku elektrycznym, który dostaje energię z silnika spalinowego. Mamy dodatkowy akumulator o pojemności 2 kWh brutto i to on magazynuje energię z silnika spalinowego.
Do tego jest dość skomplikowana automatyczna skrzynia wielotrybowa MMT z 15 przełożeniami i ze sprzęgłem kłowym. Jest to skrzynia, którą również opisywałem w teście hybrydowego Clio, z tym, że tam jest silnik wolnossący 1.6 i to 4-cylindrowy i ma to swoje zalety, bowiem silnik w Clio, moim zdaniem, ma lepszą kulturę pracy. To znaczy, wciąż ma słabą, ale lepszą niż w S-Pass. A ten w S-Pass, jak się załącza, to pracuje bardzo głośno i dodatkowo w całej kabinie czuć drgania. A to jest o tyle słabe, że silnik spalinowy, jak się uruchamia, to od razu wchodzi na wyższe obroty, po to, żeby jak najszybciej doładować akumulator. Ale wrażenia w kabinie przez to są naprawdę bardzo słabe. Co więcej, skrzynia czasem lekko szarpie, co również jest wadą. No i na koniec fakt, że nie mamy napędu 4x4 nawet w opcji. Czyli tak jak mówiłem, S-Pass to nie jest SUV, tylko jak już to jakiś crossover. Sprawdźmy więc osiągi, bowiem producent deklaruje, że pierwsza setka będzie po 8,8 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik to równe 9 sekund. I co ciekawe, nie da się lepiej wystartować. To jest auto nigdy nie zgubi trakcji, zawsze tak delikatnie ruszy. I to mimo, iż auto ma tylko napęd naprzód. Tak, S-Pass nie może mieć napędu 4x4, ale mimo to, nawet jak wyłączymy trakcję, to nie zgubimy jej mocno ruszając. Próbowałem różne kombinacje, wyłączałem trakcję, włączałem trakcję, pompowałem z hamulca, zawsze ten sam wynik. Nawet tryb jazdy Eco tego nie zmienia. Zawsze było 9 sekund. Skrzynia też zawsze ma opóźnienie, zazwyczaj koło 1 sekundy. No i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale za każdym razem przy prędkości 120 km na godzinę auto na chwilę traci moc, po czym po chwili znowu przyspiesza. Brak mocy mam przez jakąś sekundę, no może dwie. Ten sam efekt był w Clio i przy tej prędkości zmienia się bieg silnika elektrycznego i rozłącza cały napęd. Bardzo dziwne uczucie, raczej nie niebezpieczne, ale irytujące. A co do napędu, to S-Pass nie ma napędu na 4 koła, ale ma za to system 4 kół skrętnych. I ten system możemy regulować, to znaczy możemy regulować poziom od 1 do 13. Z tym, że nie są to stopnie, bo maksymalnie tylne koła skręcają się do 5 stopni. Ale to już jest bardzo dużo i tym samym średnica zawracania zmniejsza się z 11,6 do 10,4 metra. I to jest świetne, bo manewrowanie po parkingu to czysta przyjemność. Autem też bardzo się przyjemnie jeździ, jeśli chodzi o właściwości jezdne i w zasadzie osiągi. Mamy nieco większy rozstaw osi niż w Australu oraz nieco większą wagę, przez co auto prowadzi się nieco pewniej i bardziej komfortowo. Zawieszenie jest bardzo dobrze strojone, jest ani za sztywne, ani niezbyt miękkie. To jest na plus. Osiągi też są na plus. No dobra, jest opóźnienie skrzyni, ale poza tym auto naprawdę bardzo ładnie przyspiesza. No i silnik elektryczny, mimo że ma tylko 68 koni, to tak naprawdę podczas jazdy wydaje się dużo mocniejszy i autem można sporo przyspieszać na samym elektryku. To mi się też podoba. No dobra, ale nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej kwestii, czyli o spalaniu. Spalaniu, które jest ważne, jak kupujemy hybrydę. W mieście w zimie miałem ciągle wyniki na poziomie 6 litrów. Myślę, że jakbym się postarał bardziej, to mógłbym zejść nawet do poziomu 5,5 litra, co jak na tak duże auto jest ładnym wynikiem. W ogóle w mieście około 60% jazdy miałem na silniku elektrycznym. To tylko pokazuje, jak długo go używamy. Na trasie jest nieco gorzej, ale wciąż moim zdaniem nie ma tragedii. Przy 120 auto zużywa 7 litrów, a przy 140 8,2 litra. Jak na 200-konnego, dużego, benzynowego crossovera to jest przyzwoity wynik.
Szkoda tylko, że cena jest nieprzyzwoita. Renault Espace kosztuje minimum 193 tysiące złotych, a mój egzemplarz kosztował 215 tysięcy złotych. Czyli Espace jest droższy od Australa o 19 tysięcy złotych z tym samym silnikiem. I te 200 tysięcy złotych za Espace'a boli, bo w tej cenie można kupić na przykład Skodę Kodiaq, która jest również przestronna i też ma 200 koni, ale w dieslu i ma napęd 4x4. A Espace napędu 4x4 no nie ma nawet w opcji. Czekam z niecierpliwością, kiedy moda na SUV-y minie w Europie i pojawi się z powrotem moda na prawdziwe minivany, takie jakim był Espace do 4. generacji. Zarówno 5., jak i najnowsza 6. generacja to już nie są vany, tylko SUV-y czy tam crossovery, co moim zdaniem nie pomaga w sprzedaży. Co więcej, gama silnikowa, a raczej jeden silnik do wyboru i to dość mocno przekombinowany, nie pomaga, a to spowoduje, że Espace nowej generacji będzie raczej bardzo mało popularnym modelem. Po prostu po nazwie Espace spodziewamy się czegoś innego. Cześć!